Cześć, chodź do samochodu, przejedziemy się. Pokażę ci łąkę, którą trzeba skosić i podwórko Marka, które już jest skoszone i zbelowane. Z niego tylko trzeba pozbierać belki. Widziałem wczoraj, że jeździłeś, co sam wszystko ogarnąłeś? Tak, miałem po ciebie dzwonić, bo chciałem, żebyśmy na jednej działce we dwóch robili, ale jak tam pojechałem, to się okazało, że tylko mi się wydawała ta działka jakaś ogromna, a tak naprawdę była malutka i we dwóch nic byśmy nie zrobili. A ty masz sprzęt do sianokosów? Nie mam. Ja mam tylko do uprawy ziemi sprzęt, świń ani krów nie trzymam. To mi niepotrzebny, a kury trawy nie potrzebują. No właśnie, to nawet we dwóch nie mielibyśmy co robić, dlatego wczoraj wszystko sam ogarnąłem. A ty sobie dzisiaj łąkę ogarniesz i belki zwieziesz, No spoko, a belki to po co ci? Przecież masz tylko kury. żeby je sprzedać. To co, od razu mam je na skup zawieźć? No w sumie to mógłbyś, tylko wcześniej bym musiał zadzwonić o Tomka i mu powiedzieć, że przyjedziesz z belkami. Bo ty u niego nie byłeś, nie? U Tomka w Jaskach? No. To jak nie byłem, jak ja u niego zboże sprzedaję. No to mu od razu je zawieź. Tam z tyłu za stodołą u niego obok silosów. Ma miejsce na belki, pewnie kilka tam jeszcze leży, to będziesz widział gdzie ustawić. A jak on będzie, to i powie, tylko zadzwoń do mnie, jak już zaczniesz zbierać belki, to do niego zadzwonię i mu powiem, że przyjedziesz. To jest moja łąka. Ja to pamiętam, jak kiedyś tutaj las był, to co ty to kupiłeś i sobie łąkę zrobiłeś? No tak, całkiem fajny kawałek wszedł. Miałem to zaorać, ale uznałem, że na razie niech to będzie łąka. A jak będę potrzebował pól, to wtedy zaoram. No tak. Po co orać, jak potem jakby coś ci się odmieniło, to byś musiał od nowa siać i czekać, aż odrośnie. I wtedy jeszcze nie miałem tutaj w pobliżu żadnego pola. To uznałem, że szkoda czasu tyle jeździć z jednego końca wioski na drugi, żeby skosić malutki kawałek. Bo jeszcze wtedy wszystkie moje pola to były albo tam pod lasem, przy tartaku, albo tam za tym małym laskiem, co ci nie kazałem go siać. To co teraz jedziemy na tą łąkę, co kosiłeś ją wczoraj? No jedziemy. Pokażę ci, gdzie ona jest, bo raczej nie wiesz. No nie wiem, chyba żebyś mi powiedział, w którym miejscu to jest, to bym już wiedział. Na drodze do miasta, przed samym miastem, po lewej stronie, jak się od nas jedzie, jest stare podwórko. Taki mały, siwy domek stodoła i jakiś jeszcze garaż tam stoi. To wszystko opuszczone. Kojarzysz? No kojarzę, tam za dużo budynków nie ma. No to podwórko jest Marka i obok jest kawałek łąki. To ja wczoraj wykosiłem to właśnie podwórko i łąkę, ale i tak już jedziemy, to ci dokładnie pokażę. Ale to ty też ładnie się rozwinąłeś, nie? Pamiętam jeszcze kiedyś tylko sam Władek, a teraz tyle ciągników i pól. I to jakoś w miarę szybko to kupiłeś. Czy tak szybko to nie wiem, ale gdyby nie sprzedaż drewna, to na pewno bym się tak nie rozwinął. Dobrze, że dziadek zostawił tą działkę w lesie i nic nigdy z nią nie robił, to miałem dużo drzewa na handel. Ale jak to w ogóle wyglądało? Skąd wziął ci się pomysł na handel drewnem? Gdzieś kiedyś widziałem jakieś ogłoszenie, że ktoś sprzeda drewno opałowe, pocięte, gotowe już do palenia i tak patrzę, ile to kosztuje. I pomyślałem, że przecież ja mam las. To dlaczego by nie wizią i nie zacząć tego robić, jak już mam ciągnik? Wozy też miałem. A jak skończyłem obrabiać pola, to nie miałem co robić, więc się tego biznesu czepiłem. To jest działka Marka i tutaj masz te belki. 4 belki z takiego kawałka? Jeszcze za stodołą jest z 2 albo 3. Aha, no dobra, to pewnie zaraz pojadę. Wykoszę tamtą łąkę i w czasie jak będzie schła trawa, to przyjadę i te pozbieram. No chyba to jest dobry plan, Po co Markowi ta działka? żeby zarobić. Co ktoś będzie chciał kupić te stare budynki? Możliwe, że tak. Mi Marek mówił, że albo sprzeda tak jak jest teraz, albo zburzy wszystko i sprzeda samą działkę, a lokalizacja całkiem fajna, blisko miasta. Aha. Dobra, to jak już wszystko wiesz, to zostawiam cię na gospodarstwie i jadę do Szpakowa. No dobra, a ty przy tej wycince nie potrzebujesz pomocy? Nie, tam nie ma co pomagać. No ale jak zetniesz drzewo, to potem przy przenoszeniu jego nie potrzebujesz pomocy. Wszystko robi harwester. Ja nawet z pojazdu nie muszę wysiadać. Raz na jakiś czas trafi się jakieś za grube drzewo, to je ścinam piłą, ale tak to wszystko maszyna. To ty sobie harwester kupiłeś? Nie, to nie mój, ja tylko jestem jego operatorem. Aha, i co ciężko się tym steruje? Na początku było ciężko, ale teraz jak już robię nim dłuższy czas, to jest pikuś. Dobra, Adam już zostawiony na gospodarstwie, wie co robić, to ja mogę jechać do Szpakowa robić wycinkę. Dostałem pieniądze za ostatnie drewno, które zabrał tartak i jak chcecie się dowiedzieć, ile teraz mam pieniędzy, to możecie zajrzeć do opisu pod filmem. Skoro już tamta działka w Szpakowie jest wyczyszczona, to mogę się brać na pozbywanie się karp i zbieraniu trotu, to pewnie zrobię w kolejnym odcinku. Cześć, gdzie jest harwester?
Cześć, przecież go wczoraj zabraliście. Jak to zabraliśmy? Ja nic nie zabierałem. No wczoraj przyjechali chłopaki lawetą i go zabrali. A ja to wyszedłem, bo widziałem przez okno, że do mnie jedziesz. Myślałem, że po Zetora przyjechałeś. Ty no to, co ten tartak odwala? Bez mojej wiedzy zabierają harwester, jak ja mam jeszcze działkę do wycięcia. Przecież nawet mu mówiłem. Nie wiem, masz telefon, dzwoń, zapytaj. No muszę zadzwonić. Halo, cześć. Dlaczego ty bez mojej wiedzy zabrałeś harwester ze Szpakowa? Jak wiesz, że mam jeszcze jedną działkę do wycięcia? Cześć, ale ja nic nie zabierałem. Jak to nic nie zabierałeś? To w takim razie gdzie jest harwester? Nie wiem. Ty nim pracujesz, to powinien stać tam, gdzie go zostawiłeś. Ja teraz jestem w tym miejscu i Antoni mi mówi, że wczoraj przyjechaliście lawetą i go zabraliście. Czekaj, co? Ja nic nie zabierałem. To co, ktoś sobie przyjechał lawetą i go zabrał? No na to wychodzi, ja przyjechałem, chciałem jechać wycinać drzewa, a tu nie mam czym. I co tu teraz robić? Dobra, ja już do ciebie tam jadę. Za jakąś godzinę, dwie powinienem tam być. I od razu w drodze dzwonię na policję, zgłaszam kradzież. Dobra, to ja czekam. Ty, ukradli harwester. Jak to ukradli? Jak wczoraj normalnie przyjechali, uruchomili go normalnie kluczykiem, wjechali na lawetę i pojechali. No nie wiem, ja teraz do niego dzwonię i on mi mówi, że nic nie zabierał. A co ci goście tobie mówili? No przyjechali i powiedzieli, że tu już się robota skończyła i go zabierają na inną wycinkę. A jak wyglądali? Oj, dwóch takich szczupłych, nie za wysokich gości i ubrani w takie odblaskowe ubrania. A to ci sami, co przywozili pierwszy raz harwester? A tego to ja nie wiem, bo za pierwszym razem tam u ciebie na działce go zrzucali. Przecież sam nim do mnie przyjechałeś. No tak, ale tylko tak pytam, czy może nie skojarzyłeś. Nie skojarzyłem. Dobra, no nic, trzeba czekać na Jana i policję. A ty ile za tego Zetora chcesz? Jak dasz dobrą cenę, to go wezmę. 35 000 to dobra cena dla ciebie? To zależy, a 14 chciałbyś kupić? A ile ty za nią chcesz? 17 000. I możemy się tak dogadać, 40 i do tego 15 000. Dobra, mi pasuje. To któregoś dnia przyjadę z 40 i zabiorę Zetora. Dobra. No nic, chyba nie ma co tu stać, on za 2 godziny jakoś będzie. To ja jadę w tym czasie, wytnę kilka drzew, zawsze to jakaś robotą będzie zrobiona. To ja idę do domu. Chwilę się położę, bo z tych emocji to nie mogę wystać. Spokojnie, jeśli nic nie zrobiłeś, to nic ci będzie, no chyba, że masz coś z tym wspólnego. No coś ty zgłupiał. Ja takich rzeczy to się brzydzę. Nigdy w życiu bym niczego nie ukradł. Ja całe życie ciężko i legalnie pracuję. No wiesz, różnie to bywa. Ktoś mógł cię, nie wiem, zastraszyć, albo po prostu CI zaoferował fajne pieniądze. Nikt mnie nie zastraszył, a i pieniędzy mam wystarczająco z tych sprzedaży działek tobie. Nie pomyślałbym nawet o jakichś kradzieżach. Ja cię nie podejrzewam, tylko tak sobie gadam. Przyjedzie policja, to wszystko wyjaśni. Dobra, jadę. No słaba sytuacja, ale nie ma co trzeba jechać coś robić, bo samo się nie zrobić. Niestety powrót do starych czasów i wycinka drzew piłą motorową. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Ja już jestem na miejscu, możesz przyjechać. Dobra, już jadę. Ale ten czas szybko minął, nie wiadomo kiedy zleciały te 2 godziny. Ale fajnie, coś tam powycinałem. Dzień nie pójdzie na marne. Cześć, gdzie ta policja?
Cześć, za kilka minut powinni być. Ale opowiadaj, co tu się stało, jak to możliwe, że nie ma harwestera. No co miało się stać? Przyjechałem jak zawsze. Zaparkowałem tez jak zawsze i patrzę, nie ma maszyny. Pytam się Antoniego, gdzie harwester, to mi powiedział, że przyjechali chłopaki lawetą i zabrali. To zadzwoniłem do ciebie, dlaczego zabrałeś harwester i nic mi nie powiedziałeś, jak jeszcze niedawno rozmawialiśmy. I ci mówiłem, że mam działkę do wycięcia. A jak ci ludzie wyglądali i czy byli podobni do moich pracowników? Ja nie wiem, jak pana pracownicy wyglądają, a ubrani byli w żółte, odblaskowe kurtki i czarne spodnie. Moi tak się nie ubierają. A kiedy oni przyjechali i o której godzinie? Wczoraj, a godzina to nie wiem. Przed 7 coś było. Nie wiem, 6:40, coś koło tego może wcześniej. Ale na pewno przed 7. Już domyślasz się, kto to mógł być? Nie mam zielonego pojęcia. A jakiegoś GPS-a nie miałeś ukrytego gdzieś w maszynie? Nie, bo nawet nie było czasu, żeby go założyć. Przecież od razu świeżo po zakupie go tutaj przywieźliśmy. To słabo. No słabo, bo wszystkie moje ciężarówki mają i mogę kontrolować kierowców, ile robią i gdzie jeżdżą. Kiedy ta policja przyjedzie, ja już jestem zmęczony nie dość po trasie, to jeszcze po wycince. A zanim oni przyjadą i się z nimi porozmawia, to będzie 20. A ja już padam. No jeszcze trochę musimy poczekać. Co oni polonezem jadą? No na to wychodzi. To coś się obawiam, że oni nie będą w stanie nam pomóc. Ja też, ale no zobaczymy. Spokojnie, panowie, u nas na Podlasiu to normalne. Dzień dobry, panowie, my w sprawie tej kradzieży. Dzień dobry. To co to tam wam zniknęło? Harvester, Co takiego? Ma pan zięcia, jak to wygląda? tak, mam proszę bardzo. O kurna, jaka maszyna widziałeś, młody. No dobra, to panowie, kim tutaj są? Pan to? Ja jestem właścicielem Harvestera. A ja wypożyczałem go, żeby robić wycinkę na swoich działkach. A ja jestem właścicielem tego gospodarstwa i w tym miejscu on stał. Dobra, to po kolei, jak to wszystko się zaczęło. No to tak. Ja jak zawsze przyjechałem tutaj do Antoniego po harwester, który stał zawsze tutaj za domem. Ale jak dzisiaj przyjechałem, okazało się, że go nie ma. To spytałem się go, gdzie jest harwester, a on mi odpowiedział, że przyjechali chłopaki z tartaku i powiedzieli, że go zabierają na inną działkę robić wycinkę. O której godzinie pan tutaj przyjechał? O 12. Dobra, i co było dalej? No to jak Antoni mi powiedział, że tartak go zabrał, to zadzwoniłem do Jana i zapytałem, dlaczego zabrał harwester, jak wie, że została mi jeszcze jedna działka tutaj do wycięcia. Jan, czyli pan właściciel, tak. Tak ja. No jak Jarek do mnie zadzwonił, to na początku się mnie zapytał, gdzie jest Harvester. To mu odpowiedziałem, że pewnie stoi tam, gdzie go zostawił. Ale on mi potem odpowiedział, że pan Antoni mu powiedział, że niby ja wysłałem swoich pracowników i kazałem im go stąd zabrać. No to od razu się obudziłem. I zrozumiałem, że ktoś ukradł. I od razu wsiadłem w samochód i jak szybko tylko mogłem przyjechałem tutaj. Dobra, o której godzinie przyjechali ci złodzieje? Jakoś przed 7, nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć. Ale przed 7, czyli o 6, czy przed 7, ale za 27? Za 20. Aha, czyli dzisiaj przed 7. Nie dzisiaj, to było wczoraj. Aha, to dlaczego wczoraj panowie tego nie zgłosili? Ponieważ ja codziennie tutaj nie przyjeżdżam. Mam swoje gospodarstwo i tylko w wolnych chwilach mogę tutaj przyjeżdżać. Aha, a czym przyjechali? Ciężarówką z lawetą. I co normalnie odpalili maszynę, wjechali na lawetę i pojechali? Z tego co widziałem to, normalnie wsiadł, odpalił i wjechał, gdyby rozbijali szyby. Albo coś kombinowali, to bym widział i od razu to zgłosił. A tam chłop wsiadł, obdalił i normalnie wjechał, nie wzbudzając u mnie żadnych podejrzeń. A ile zestawów kluczyków jest do tej maszyny i kto je posiada? Są dwa, ja mam jeden w biurze, a drugi ma Jarek. O proszę bardzo, mam tutaj w kieszeni. Dobrze, to póki jest widno, jeszcze zrobiłbym zdjęcia, gdzie dokładnie stał ten pojazd. No dokładnie w tym miejscu. Zdjęcia zrobione. Teraz musimy dokładnie z każdym z panów porozmawiać i spisać protokół. Dobrze, można gdzieś tutaj siąść, bo to może chwilę potrwać? To ja zapraszam do domu. Siądziemy i przy okazji napijemy się kawy. O, super. Dłuższą chwilę później. Dobra, wszyscy już pojechali to i czas na mnie. W sprawie tego Zetora będę się niedługo odzywał, a teraz muszę już jechać, żeby się wyspać, bo jutro rano przyjeżdża klient po 30. No już 20. Chwilę to wszystko potrwało. Ciekawe, czy się znajdzie. No nie jest to igła. Na pewno ktoś widział, jak przejeżdżała laweta z harwesterem, albo na jakichś kamerach posprawdzają. Na pewno gdzieś tu w Szpakowie jest monitoring. Pewnie tak. Mnie to jedynie ten właściciel zastanawia. Ukradli mu wielką i drogą maszynę, a on szczęśliwy i taki, jak gdyby nigdy nic. Co myślisz, że on mógłby coś kręcić? Ja tylko głośno myślę, ale już trochę lat żyję na tym świecie.
Jedyne czego się boję to, że wszystko pójdzie na mnie, bo to u mnie stała ta maszyna. No ja to mam do niej kluczyki, więc mnie też mogą podejrzewać, ale ja akurat wczoraj z samego rana byłem u mojego sąsiada Marka, a potem byliśmy u innego sąsiada. To tak jakby mam jakieś alibi, ale kto wie? Żeby sobie nie ubzdurał, że to my we dwóch się dogadaliśmy i to zrobiliśmy. No w sumie dobra, nie ma co się głowić, ja wracam do domu, bo już padam ze zmęczenia. Cześć. No powiem wam widzowie, że gruba akcja. Wziął ktoś normalnie w biały dzień przyjechał i zabrał sobie Harvester, jakby to był jego. Ale mieli farta, że Antoni o nic nie pytał, tylko po prostu dał im go załadować. I też to jest niesamowite, że nikt nie pomyślał o jakimś haśle albo zadzwonieniu do siebie i zapytaniu, czy to na pewno oni. Teraz tak się zastanawiam. Czy nie powinienem dużo wcześniej samemu skończyć współpracy z Tartakiem, bo teraz przez tą współpracę mogę mieć problemy. I na 100% będę teraz musiał jeździć po komisariatach i odpowiadać na jakieś dziwne pytania. Ale teraz już jest za późno. Chciałem więcej zarobić, to tylko żeby mi te zarabianie teraz bokiem nie wyszło. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jej jeszcze nie macie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!